Zapewne nieraz się zastanawiałaś, jaki prezent dać swojemu facetowi. Zbliżają się święta, niedługo walentynki albo są jego urodziny i nie ma nigdy pomysłu na to, jaki prezent mu dać. Dlatego dzisiaj zaprezentuję Ci 12 pomysłów na prezent dla Twojego faceta. Nie ma znaczenia, czy mowa o Twoim narzeczonym, o tacie, o bracie, o kuzynie, a może o koledze z pracy. Na tej liście znajdzie się dla każdego coś miłego, dla tych od lat 4 do 104, komedie, akcja, sci-fi, horrory itd., itd. Linki do wszystkich dzisiaj omówionych filmów znajdziesz na dole w opisie, a ja już nie przedłużam i prezentuję Ci pomysł na prezent filmowy dla niego. Jeżeli osoba, której chcesz podarować prezent, jest wielkim fanem Martini wstrząśniętego, niezmieszanego, to prezent z postaci przygód Jamesa Bonda jest dla niego idealny. Znajdziesz tutaj wszystkie filmy od Doktora No aż do Skyfall. Więc rzeczywiście 23 filmów w świetnej jakości i mnóstwo fajnych aktorów. Bo oczywiście zaczynamy od Seana Connery, później mamy Rogera Moore'a, jest oczywiście Timothy Dalton, George Lazenby, Pierce Brosnan, a także Daniel Craig. Więc rzeczywiście dla każdego coś miłego. Jeżeli twój facet uwielbia Jamesa Bonda, a tak naprawdę większość z nas go kocha i próbuje naśladować, nie zawsze się udaje, ale próbujemy, to oczywiście, że tak, przygody Jamesa Bonda to jest pozycja dla twojego faceta obowiązkowa. Któż z nas nie lubi się pośmiać? Chyba każdy facet lubi dobrą komedię, dlatego jeżeli twój mężczyzna jest wielkim fanem takowych, polecam straszne filmy, paczka z filmami 1-4. Znajdziesz tutaj różnego rodzaju humor, bo jest to czarna komedia, jest to pastisz, również jest to parodia. Mamy świetnych aktorów, bo począwszy od braci Wayans aż przez Charlie'ego Sheena można znaleźć coś, co tygryski lubią najbardziej. Więc jeżeli twój mężczyzna lubi nie tylko komedia, ale i również horrory, bo wiadomo, że z takowych filmów naśmiewa się cykl Straszny Film, to jak najbardziej pozycja Straszny Film 1, 2, 3 albo 4, bo wiadomo, że też Leslie Nielsen, znany z Nagiej broni, się pojawia, jest to pozycja obowiązkowa. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Harvarda trzej najpopularniejsi superbohaterowie to Superman, Batman oraz Spider-Man. A biorąc pod uwagę, że niedługo w kinach pojawi się nowy film z Tomem Hollandem w roli pajęczarza, wydaje mi się, że ta pozycja jest również obowiązkowa. Nie ma znaczenia, czy wybierzesz pierwsze części z Tobey Maguire'em, czy późniejsze z Andrew Garfieldem, czy te nowe, jak najbardziej z Tomem Hollandem. Spider-Man to jest zawsze jak najbardziej dobra rozrywka dla całej rodziny, dla każdego od lat 4, no nie, może od 12 do 104. Więc jeżeli twój mężczyzna, syn, chłopak, tato, brat, nie ma znaczenia, uwielbia komiksy, to pajęczarz oczywiście, że tak. Spider-Man w każdym wydaniu jest to pozycja obowiązkowa. Chyba nie ma fana fantazji, który by nie znał Władcy Pierścieni Tolkiena. Tym bardziej miło mi zaprezentować taką oto kolekcję. Jest to kolekcja płyt DVD. Te dwie są to wydania dwupłytowe, natomiast to jest to wydanie 4-płytowe. Całkowicie mega wielkie rozszerzenie, mnóstwo super dodatków, a właśnie to takie tygryski jak my lubimy najbardziej, więc wydaje mi się, że jeżeli twój mężczyzna jest fanem Władcy Pierścieni, no tytułu nie trzeba przedstawiać oczywiście, no to jest to pozycja dla niego obowiązkowa. Rzeczywiście trzeba zobaczyć, tutaj jest mnóstwo dodatków. Dobrze wiesz, że filmy z cyklu Władcy Pierścieni są bardzo długie, a jeżeli do płyty DVD dołożysz jeszcze 3 płyty z dodatkami, wywiadami, scenami niepublikowanymi itd., no to chyba twój facet za takie wydanie cię ozłoci. Sylvester Stallone to już jest ikona kina akcji. I nie ma znaczenia, czy mówimy o takich filmach jak Cobra, Rambo, Niezniszczalni, Tango i Cash czy Osadzony, ale chyba jedna z jego najciekawszych ról to oczywiście Rocky. Sam napisał scenariusz, chciał wyreżyserować, ale mu się nie udało, ale sam zagrał postać Rockiego Balboa. Na przestrzeni wielu lat wystąpił już w 6 filmach, a szykuje się jakiś serial, możliwe, że niedługo. Zobaczymy, co Sylvester Stallone na ten temat powie. Dlatego taka paczka płyt, gdzie wszystko jest. Jest wszystkie 6 części od Rockiego pierwszego aż do ostatniej części, czyli Rocky Balboa, no to nie dość, że to jest dobre kino, fajne, nagradzane Oscarami, to rzeczywiście dużo akcji, dużo fajnych, ciekawych rzeczy i oczywiście, że tak, to jest coś, co twój facet, jeżeli jest fanem Stallona, na pewno za coś takiego będzie ci wdzięczny. A teraz film, bez którego święta w Polsce nie mają prawa bytu. Oczywiście mowa o filmie z cyklu Home Alone, czyli Kevin sam w domu. To jest paczka 4 części. Tyle powstało na początku, teraz nową Disney wypuścił nową wersję tegoż filmu, ale chyba nie ma potrzeby w tłumaczeniu komukolwiek, co to jest, jaki jest fenomen tego filmu, kim jest Macaulay Culkin czy Kevin McAllister. Ja osobiście jestem tak stary, że ja pamiętam święta bez Kevina na Polsacie. Oczywiście mi się zdarza, a jeżeli ty chciałabyś swojemu, no to mi się wydaje bardziej synowi, może bratu, może koledzy z klasy
prezentować Kevina, to oczywiście to jest pozycja jak najbardziej obowiązkowa. Mamy tu 4 filmy, jak już mówiłem, Kevin Sam w domu 1, Kevin Sam w Nowym Jorku, Kevin Sam w domu 3 oraz Kevin Sam w domu 3 to jest Alex Sam w domu i Kevin Sam w domu 4. W trójce i czwórce Macaulay Culkin się już nie pojawia, ale rzeczywiście, no oczywiście, że tak. Ikona pojawia się w 2 pierwszych częściach, a Święta bez Kevina? Nie, takiej opcji po prostu nie ma. Batman to jest już postać ikona kina akcji, kina komiksowego i nie ma znaczenia, kto wcieli się w postać Człowieka Nietoperza. Czy jest to Adam West, Ben Affleck, Michael Keaton, czy może George Clooney? Okej, nie, George Clooney nie, ale trylogia Batmana w reżyserii Chrisa Nolana, czyli to jest ta z Jokerem, oczywiście, że tak, ta, w której się pojawia Bane, no świetna, rzeczywiście świetna. Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana, no nie tylko kina komiksowego, ale kina akcji, bo rzeczywiście Batman zagrany przez Christiana Bale'a w tym filmie jest świetny, dobry, czarny charakter, oczywiście, że tak. W pierwszej części, czyli Liam Neeson, później mamy Jokera, oczywiście, że tak, Heath Ledger, pośmiertny Oscar za tęże rolę. Wszystko jak najbardziej w tym filmie, w tej trylogii się zgadza. Długo, dobrze, fajnie, pełno akcji, pełno dobrego humoru, tak jak mówił Alfred Hitchcock. Zaczynamy od trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie. To jest gotowy przepis na sukces. Kiedy w latach 70. George Lucas nagrywał pierwsze Gwiezdne Wojny, nie spodziewał się, że ten film będzie początkiem czegoś ogromnego, można powiedzieć czegoś kosmicznego. 9 filmów pełnometrażowych, kilka z nurtu pobocznego, książki, komiksy, animacje, seriale, koszulki, kubki i tak dalej, do wyboru, do koloru. Rzeczywiście mamy tutaj mnóstwo postaci, mamy mnóstwo wszelkiego rodzaju wątków fabularnych, komediowych. No może komediowych jest nie aż tak dużo, ale rzeczywiście te filmy zapoczątkowały wiele karier i sprawiły, że teraz chyba nie ma osoby, która by nie wiedziała, kim jest Darth Vader albo Mistrz Yoda. Cały czas dostajemy nowe rzeczy, jest Mandalorian, nowe seriale tworzą. Disney pokazuje, że rzeczywiście ma pomysł, jak to zrobić. Dlatego jeżeli twój chłopak, facet, mężczyzna, tata, dokładnie wiesz co chodzi, jest fanem Gwiezdnych Wojen, no to pozycja oczywiście jak najbardziej obowiązkowa. Linki do wszystkich tych filmów. Tak naprawdę mamy 3 serie po 3. Damy jakoś radę to uporządkować. Znajdziesz jak najbardziej w opisie. Gdybym powiedział, że Clint Eastwood jest świetnym aktorem i cudownym reżyserem, nie skłamałbym, ale temat byłby na pewno niewyczerpany. Facet od wielu, wielu lat tworzy świetne kino i nie ma znaczenia, bo gatunki przeróżne. Akcja, dramaty, westerny, wojenne filmy. Kilka rzeczywiście niesamowitych produkcji, dlatego taka, nawet w miarę ciężka paczka, 35 filmów Clint'a Eastwooda na 35-lecie w wytwórni Warner Brothers to jest coś, co Tygrysy lubią najbardziej. Jest tutaj całe mnóstwo tychże filmów, oczywiście jak najbardziej ikonicznych, począwszy od wszystkich filmów z Brudnym Harrym, aż po jego westerny, jego kino akcji i tak dalej. Clint Eastwood, gentleman, który na przestrzeni dziejów bardziej w tym momencie już kręci filmy, stoi po drugiej stronie kamery, ale również co jakiś czas pojawia się w roli aktora, ale ta paczka oczywiście, że tak, jeżeli twój facet lubi, uwielbia, kocha Clint'a, albo przynajmniej lubi dobre kino, to taka paczka 35 filmów, nie tylko fabularnych, ale też jest dokument o Clint'cie, to jest pozycja dla niego oczywiście, że tak, obowiązkowa. Jestem wielkim fanem komedii. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mówimy o filmie Juliusza Machulskiego, czy o komediach Kevina Smitha, Braciach Marx, Monty Pythonie, czy o czymkolwiek innym, ale oczywiście, że tak. Akademia Policyjna, części 1, 2, aż do 7 oczywiście, to jest super, to jest coś pięknego. Powstały z tradycji tak naprawdę brytyjskiej komedii cyklu Carry On, czyli Do dzieła, też swojego czasu popularny w telewizji polskiej, a tutaj dostajemy paczkę wszystkich 7 filmów. Oczywiście, że tak, powracają wszystkie znane postacie. Jest Mahoney, jest Tackleberry, Harris, Lassard i tak dalej. Hooks z tym fajnym, piskliwym głosem. Wiadomo, jak to się je. Oczywiście, że tak. Dużo humoru, dużo akcji, miejsca przeróżne. Od Moskwy przez Nowy Jork, aż po Miami. Wszystko tutaj jest. Świetna paczka, świetny humor i no, co tu dużo mówić. 1 dzień, 2 dni. No, to już w zależności od tego, jak bardzo kochasz komedię, to naprawdę 2-3 dni wyjęte z życia, bo po prostu tylko siąść, oglądać i patrz. Ja tylko mówię, a banan już pojawia się sam. A może twój mężczyzna, powiedział Skruch, głaszcząc swojego movemberowego wąsa, ma tę mroczniejszą stronę, tą ciemniejszą i woli na przykład bardziej horrory. Więc jeżeli tak jest, to oczywiście, że tak, tutaj nadjeżdża z pomocą Freddy Krueger. Jest to
paczka 7 oryginalnych filmów z Robertem Englandem w roli Freddy'ego Krugera. Rzeczywiście od tego filmu z 84 aż po 94, kiedy to powstał ostatni film, czyli Nowy Koszmar Wesa Cravena. Tutaj wszystko się zgadza. Freddy straszy, leje się mnóstwo, rzeczywiście mnóstwo krwi. Fryderyk pojawia się w naszych snach. No i chyba rzeczywiście więcej na ten temat nie trzeba mówić. 7 filmów, dobrzy reżyserzy, więc tak, jeżeli lubisz się bać, razem ze swoim mężczyzną oczywiście, to jak najbardziej. Filmy o Freddym Krugerze, czyli Koszmar z ulicy Wiązów, to jest dla niego, dla ciebie, dla was. Moje, twoje, nasze, wspólne. Pozycja obowiązkowa. Keanu Reeves chyba przeżywa kolejną młodość, bo nie tak dawno w kinach była kolejna część filmu Bill i Ted, już niedługo John Wick, a teraz w kinach, królować będzie Matrix. Jest to paczka, można powiedzieć, tak, oczywiście, komplet 5 filmów, 3 podstawowe filmy, oczywiście to są wersje dwupłytowe, a także jeszcze jest dokument o tym, jak Matrix powstawał, czyli Matrix Revisited, a na dokładkę Animatrix. Rzeczywiście bracia Wachowscy pokazali, że wiedzą, jak to się je, wiedzą, jak świetnie, jak dobrze i ciekawie zrobić kino sci-fi, żeby wciągało, pokazywali nam nowe rzeczy. Pamiętasz ten motyw z kulą, zatrzymanie w czasie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu coś pięknego, aż się nie mogę doczekać na to, co teraz pokażą w nowej części. Dlatego jeżeli twój facet jest fanem sci-fi, no to oczywiście, że tak. Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne, Keanu Reeves, Matrix. To oczywiście, że tak. Pozycja, nie tylko obowiązkowa, ale jeżeli jego filmoteka bez tego jest, to bez tego jest po prostu goła. I to jest właśnie 12 filmów, które twój facet na pewno pokocha. Któryś z tych filmów na pewno będzie jego ulubionym. Nie ma znaczenia. Jak już mówiłem, było wszystko od komedii, przez akcję, sci-fi, aż do fantasy i filmów komiksowych. Przypominam, że linki do tych wszystkich filmów będą na dole w opisie. A jeżeli jest jakaś pozycja, jakiś film, który twój facet kocha, a nie umieściłem go na swojej liście, daj mi znać. Może wrzucę go na kolejną.